Przepis na kiszone buraki, które nie pleśnieją. Zakwas to nie tylko baza do zrobienia barszczu, ale też naturalny lek na wiele dolegliwości. Picie i jedzenie kiszonych buraków zapobiega zaparciom, obniża ciśnienie krwi i ma działanie antynowotworowe. Do przygotowania 1,5-litrowego słoika potrzebujemy około 1 kg buraków. Wybieramy świeże i jędrne buraki. Myjemy je dokładnie i obieramy ze skórki. Do kiszenia buraków będziemy potrzebować czosnek. Bierzemy główkę i rozgniatamy za pomocą noża. Następnie obieramy ząbki ze skórki. Wrzucamy je na dno dużego słoika. Wrzucamy na dno również 3 liście laurowe oraz parę kuleczek ziela angielskiego. Do kiszonych buraków dodajemy też chrzan. Wpływa on nie tylko na smak. Działa korzystnie na układ trawienny, pobudza on wydzielanie soków trawiennych, poprawia przemianę materii i ułatwia trawienie pokarmów. Kroimy go na plasterki i wrzucamy do słoika. Kroimy buraki na wąskie plasterki. Ja robię to w rękawiczkach, żeby nie zabarwić skóry dłoni. Dzięki temu burak szybciej się zakisi. Wrzucamy go do słoika. Wypełniamy go aż do miejsca, w którym słoik zwęża się przy otworze. Do garnka wlewamy 2 litry wody. Nie musi być przegotowana. Na 1 litr wody wrzucamy 1 łyżkę soli. Polecam do kiszonek używać sól kamienną kłodawską do przetworów, która nie jest sztucznie jodowana. Zawiera swoje naturalne minerały i jod. Całość mieszam dokładnie, aż sól się rozpuści. Wlewamy wodę do słoika. Solanka powinna przykryć wszystkie buraki. Wąska szyjka słoika pomoże przytrzymać je na swoim miejscu. Dzięki temu nie wypłyną ponad powierzchnię. Tak przygotowane buraki przykrywamy i odstawiamy na 5 dni. Po tym czasie zakwas będzie gotowy. Kiszone buraki pomagają przy niedokrwistości, wspierają odporność, ułatwiają odbudowę flory bakteryjnej jelit oraz wspomagają pracę wątroby i nerek. Zakwas podawany w kieliszku smakuje o wiele lepiej. Nasze babcie stosowały go od lat. Jedz winogrona również zimą. Ten przepis pozwoli Ci przechowywać je przez 2 lata bez lodówki. Sezon na winogrona właśnie trwa. Zamiast marnować owoce, przygotuj je na zimę. Ciesz się ich smakiem cały rok. Umyj winogrono dokładnie i oderwij owoce z gałązek. Rób to delikatnie, żeby nie naruszyć skórki. Ja wybrałam 2 rodzaje winogrona, zielone i czerwone. Są teraz słodkie i dojrzałe. Takie owoce bardzo szybko się psują, więc nie zwlekam i zabieram się za pracę. Wrzucam winogrona do dużych słoików. Moje mają pojemność 1,5 litra. Owoce układam warstwami. Do połowy wypełniam winogronami zielonymi i później czerwonymi. Następnie zalewam przegotowaną wodą. Napełniamy słoik tak, żeby owoce były pod wodą. Kolejnym krokiem jest cukier. Wsypujemy do winogron 1 łyżkę stołową. Zakręcamy mocno słoiki. Wypełniamy garnek wodą i wkładamy na dno ręczniki kuchenne. Wkładamy słoiki do góry dnem. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy przez 15 minut. Wyjmujemy słoiki i zostawiamy do wystudzenia. Tak przygotowane winogrona można przechowywać bez lodówki nawet przez 2 lata. Można cieszyć się ich smakiem przez cały rok. Przechowuję świeże pomidory przez 2 lata, bez dodatku soli i octu. Nie kupuję już zimą pomidorów. Ten sposób pozwala mi na przechowywanie pomidorów bez lodówki. Letnie pomidory są o wiele smaczniejsze. Zamiast kupować zimowych pomidorów ze szklarni, przygotowuję zapasy z letnich okazów. Do przygotowania potrzebuję około 3 kg świeżych pomidorów. Dokładnie myję je pod bieżącą wodą. Następnie z każdego pomidora wyrywam zielone ogonki. Układam je na blaszce do pieczenia. Pomidory nie mogą leżeć na sobie. Układamy je obok siebie. Następnie wkładamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni. Pieczemy je przez 15 minut. Po tym czasie wyciągam blaszkę z piekarnika i zostawiam na parę minut do wystygnięcia. Przygotowuję duże słoiki. Moje mają ponad 1,5 litra pojemności. Za pomocą łyżki umieszczam pomidory w słoiku. Robię to delikatnie, żeby nie rozerwać skórki. Wypełniam nimi słoik. Zawsze zanim zamknę słoik, robię jedną czynność. Nauczyła ją moja babcia. Dzięki niej konserwy nie psują się. Na ręcznik papierowy nalewam odrobinę spirytusu. Następnie przecieram nim pokrywkę i wejście słoika. Spirytus zabija bakterie, które się na nim znajdują. Zdezynfekowany słoik daje mi pewność, że konserwa nie będzie się psuć. Następnie nalewam do dużego garnka wodę. Na jego dno wkładam kuchenne ręczniki. Są one niezbędne podczas wekowania słoików. Gdy woda zacznie parować, wstawiam do niej słoiki z pomidorami. Ważne, żeby stały na ręczniku.
Poziom wody powinien sięgać około 1/3 wysokości słoików. Doprowadzam wodę do wrzenia i gotuję przez około 15 minut. Po tym czasie wyjmuję słoiki i gotowe. Takie pomidory można przechowywać nawet przez 2 lata. Nie mają dodatku soli i octu, więc ich smak nie jest zmieniony. Używam ich do zup, sałatek i dań. Smakują o wiele lepiej niż zimowe pomidory z supermarketu. Słoiki przechowuję w ciemnej i chłodnej piwnicy. Świeże pomidory mam przez cały rok. Tak przechowuję kurczaka bez lodówki, nawet przez 12 miesięcy. Nie zajmuje mi miejsca w zamrażarce i jest gotowy do spożycia. To gotowy pomysł na obiad. Do wykonania słoików potrzebuję 2 kg nóżek z kurczaka. Dokładnie je myję i oczyszczam. Następnie kładę na ręczniku papierowym i dokładnie osuszam. Przekładam mięso do dużej miski. Będę je teraz przyprawiać. Na początku wsypuję łyżkę soli. Następnie dodaję łyżkę czarnego pieprzu oraz łyżkę ulubionej przyprawy. Ja wybrałam słodką czerwoną paprykę. Dodaję łyżkę octu i całość mieszam. Dokładnie wcieram przyprawy w nóżki. Odkładam mięso na kilka minut. Przygotowuję parę główek cebuli. Kroję ją na krążki o grubości 1 cm. Myję pęczek pietruszki. Następnie siekam ją na drobno. Przygotowuję wyparzone słoiki o dużej pojemności. Na spodzie układam warstwę cebuli. Posypuję ją pietruszką. Biorę nóżkę z kurczaka i wkładam ją pionowo do słoika. Dokładam kolejne kawałki mięsa. Pomiędzy wkładam cebulę. Wkładam tyle nóżek, żeby słoik był ciasno wypełniony. Zakręcam go mocno. Czynność powtarzam z kolejnymi słoikami. Wypełniam wodą duży garnek. Na jego dnie układam 2 ręczniki kuchenne. Wkładam słoiki z kurczakiem i dolewam wodę. Słoiki w całości muszą być zanurzone w wodzie. Gotuję je na średnim ogniu przez 5 godzin. Po tym czasie słoiki są gotowe. Mięso gotowane w ten sposób wydziela własne soki. Takiego kurczaka wystarczy odgrzać w mikrofali lub patelni i obiad jest gotowy. Wkładałeś kiedyś ruszt do worka na śmieci? Okazuje się, że ten trik zaoszczędzi sporo czasu. Szorowanie przypalonego rusztu to irytujące zajęcie. Niewiele osób wie, że można zrobić to w sprytniejszy sposób. Do miseczki wkładamy 2 tabletki do zmywarki. Wlewamy ciepłą wodę i rozdrabniamy widelcem. Wyciągamy przypalony ruszt z piekarnika, wkładamy do worka na śmieci. Następnie wkładamy go do wanny lub prysznica. Miksturę z tabletek wlewamy do worka. Dolewamy ciepłą wodę tak, żeby wypełniła worek. Ruszt musi być w całości zanurzony w wodzie. Zawiązujemy worek i zostawiamy na kilkanaście minut. Tabletka zacznie działać, a ty nie będziesz musiał nawet kiwnąć palcem. Następnie wyciągamy ruszt i przecieramy gąbką. Nawet mocno przypalony tłuszcz schodzi od razu. Czyszczenie jest łatwe, proste i przyjemne. Ruszt wygląda jak nowy. Już nigdy więcej nie będziesz skrobać spalenizny.